Witajcie na naszym kanale W Drodze. Tym razem chcemy zaprosić Was na wyjątkowy odcinek. Zabieramy Was do miejsca, które naprawdę zaskakuje. Tetowo, miasto w Macedonii Północnej, gdzie sercem codzienności jest kultura albańska. Czasem, by zrozumieć świat innych, wystarczy usiąść przy wspólnym stole. Ramadan trwa, a my mamy niesamowitą okazję zanurzyć się w tę atmosferę. Razem z lokalną społecznością świętować iftar, czyli tradycyjny posiłek po zachodzie słońca. Dziś dowiecie się, co tak naprawdę kryje się za gościnnością, z której słyną Albańczycy. W tym odcinku pokażemy Wam ludzi, dla których wspólnota i tradycja to coś więcej niż tylko słowa. To nasza opowieść o tradycji i bliskości ludzi, którzy mimo różnic dzielą się z nami tym, co najważniejsze. Dotarliśmy do Tetowa. Musimy zacząć śniadanie, bo ostatni posiłek jedliśmy wczoraj w Bratysławie. I nie jest to w tej chwili takie najprostsze, żeby tutaj zjeść, dlatego że trwa Ramadan, więc lokale są pozamykane. Ale dzięki Arminowi zadzwonił tutaj do swojego kolegi, który prowadzi restaurację, która się nazywa Wenecja, Kebabtoria jeszcze do tego. Otworzył specjalnie dla nas, żeby nam przygotować tradycyjny burek, który możemy zjeść, posilić się. I tak, Kasia poszła oczywiście w burek z serem, tak samo jak po Chrydzie w zeszłym roku i w Albanii ostatnio. No ja oczywiście z mięsem, żeby bardziej pojeść. I do tego Kasia ma jogurt pitny, o którym mówiliśmy w Chrydzie, że on tak przypomina trochę nasz kefir. Smakowo bliżej do jogurtu, ale konsystencja jest taka kefirowa, natomiast ja mam ayran. To jest w ogóle pochodzący z Turcji taki jogurt, tylko że on jest słony. I powiem Wam, że to jedzenie tutaj wymiata. Naprawdę, to jest tak prosta kuchnia. To ciasto filo, mięso. To nie ma zbyt wielu przypraw, ale jest przepyszne. No i do tego taki słony jogurt. Zaczynamy dzień jak prawdziwi Macedończycy. A za chwilę ruszamy w Tetowo. Okej, moi drodzy, meldujemy się z 1821 metrów nad poziomem morza, czyli jesteśmy jakieś 1400 metrów nad Tetowem. Wjechaliśmy do ośrodka narciarskiego Popowa Szapka po macedońsku albo Kodra Edielit po albańsku, bo trzeba wiedzieć, że tutaj w tych rejonach mieszka bardzo, bardzo dużo Albańczyków. Jest to bardzo fajnie wyglądający ośrodek narciarski. Co prawda, swoje korzenie ma w Jugosławii i część rzeczy wygląda dokładnie tak jak Jugosławia, czyli no, nie wygląda zupełnie, ale bardzo duża część wyciągów jest całkowicie nowoczesna, bardzo dobrze to wygląda. Masa tras na najwyższe szczyty, na 2500 metrów, więc naprawdę tutaj można poszaleć. Ale teraz Wam powiem, najlepszy bajer to są po prostu tutaj ceny. Wyobraźcie sobie, że dzienny karnet na jazdę tutaj kosztuje 1100 denarów, czyli mniej niż 20 euro. A jeżeli weźmiecie taki karnet na 6 dni, to jeszcze macie 25% upustu. Przecież to jest za darmo. Za darmo. My tu w przyszłym roku przyjeżdżamy na narty. Po prostu to będzie zajebisty wyjazd na narty. No. Lot jest tani, dojazd ze Skopie, z lotniska to jest 50 minut. No, wjechać tutaj to jest kolejne pół godziny, więc powiedzmy 1,5 godziny z lotniska i można śmigać. Świetne miejsce. Znajdziecie oczywiście pineskę na blogu. No i myślę, że troszkę Polaków przybędzie, mam nadzieję, na stokach macedońskich gór. Jak to przystało na Bałkany? Mieszkańcy Bałkanów są bardzo, bardzo gościnni, więc wpadliśmy tutaj tylko na kawkę, ale oczywiście nie można wypić tylko kawki, bo Armin mi tutaj zamówił jeszcze deserki na spróbowanie i ten deser, który mam, jest taki typowo bałkański, chociaż jego pochodzenie jest dość skomplikowane. Mamy tutaj taki deser, który nazywa się trilecze. I ma on pochodzenie w zasadzie latynoamerykańskie. Jest inspirowany deserem tres leches, 3 mleka. I w wersji bałkańskiej jest to takie ciasto biszkoptowe nasączone 3 rodzajami mleka. Mlekiem skondensowanym, mlekiem w proszku i śmietanką. Często ma polewę karmelową albo czekoladową. Jak on się w ogóle znalazł na Bałkanach? Prawdopodobnie za pośrednictwem Turcji, bo w Turcji też jest bardzo popularny. Właśnie kiedy Turcy byli na tych terenach, no to rozpowszechnili ten deser i na ten moment jest on bardzo popularny zarówno w Albanii, Macedonii Północnej, jak i w Kosowie. Zdecydowanie powinniście go spróbować, będąc w tych rejonach. Ja już troszkę dziabnęłam, naprawdę fajne, lekkie ciasto. Nie bardzo słodkie, pyszka.
Faraisa Sharit, czyli Sharit Paradise, raj wśród gór i wspaniała restauracja. Teraz akurat jesteśmy w takiej porze dla nas obiadowej, ale z racji tego, że trwa Ramadan, to restauracja jest zamknięta i otworzy się dopiero o godzinie 17 i jest tutaj setki miejsc. Nie przesadzam. Setki miejsc i podobno w godzinach wieczornych będzie tutaj pełno. Już wiemy, co będzie prawdopodobnie na obiad, bo widzieliśmy, jak pan łowił ryby. Będą to karpie, chociaż byłam zaskoczona, że to są karpie, bo mają zupełnie inny kolor niż u nas. Tutaj przypominają bardziej złote rybki, ale niestety nie chcą spełniać życzeń. W tych górach możecie spotkać sporo wilków i naprawdę nie są to żarty, bo Armin nam tutaj mówi, że jak ludzie chodzą do lasu, to naprawdę zdarza się, że spotykają stada wilków, albo jak tam jeżdżą innymi quadami czy motorami, to jest dość powszechny widok tutaj. Oczywiście wilki raczej nie atakują ludzi, raczej są takimi zwierzętami, które unikają człowieka, ale tutaj, w tej restauracji, taka ciekawa sytuacja, bo właściciel sobie trzyma wilki w niewoli. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Pytaliśmy tutaj Armina, ale też nie wie. No, po prostu gość sobie, nie wiem, czy schwytał je, czy one się tutaj urodziły, no nie mam pojęcia, ale po prostu typ sobie trzyma wilki jak psy. Powiem wam, że miejsce jest naprawdę ogromne i robi wrażenie, ale po tym, jak zobaczyłam te wilki, to tak mam dziwnie trochę. Nie wiem, czy chciałabym wspierać miejsce, które właściwie nie wiadomo, po co trzyma dzikie zwierzęta w klatkach. No, moim zdaniem trochę słabe, no ale jest jak jest. Przyjechaliśmy do miejscowości Gostivar. To jest jakieś 20 minut na południe od Tetowa. Na wieczór, dlatego że jest Ramadan, jak wspominaliśmy wcześniej, dopiero można zjeść. Armin już jadł, myśmy trochę poczekali, ale Armina już poznaliście w jednym z naszych filmów z zeszłego roku z Albanii, dlatego przyjechaliśmy do niego do Macedonii. I tak jak wspomniałem, mamy okazję zjeść najlepsze jedzenie, bo to jest świetny kucharz, doskonale zna się na jedzeniu, więc zabrał też nas do takiego miejsca, które słynie z dobrego jedzenia. Right? It's traditional good food, Albanian. Gostivar to jest druga taka miejscowość, bardzo duża w Macedonii, która jest jakby zamieszkiwana przez mniejszość albańską w Macedonii. To jest, po prostu jesteśmy w takiej małej Albanii w Macedonii. No i co my tutaj mamy? Generalnie zamówienie wyglądało tak, że najpierw przychodzi salat mix salat. Oczywiście taka malutka porcja, jak to po albańsku. Byśmy się z Kasią tym najedli we dwójkę samotną sałatką. No ale jak wejdziesz między Wrony czy Krakaś-Taekone, będziemy sobie z tym jakoś radzić. Do tego dostaliśmy nadziewane pieczone papryki, czerwone, zielone papryki słodkie. No i doszło jeszcze jakby clue całego programu, czyli mięsa. Poza frytkami rzecz jasna. Także mamy shish kebab, czyli turecki po prostu szaszłyk. Do tego mamy grillowaną polędwicę i kotlet cielęcy. Także mamy różne rodzaje mięska. No i do tego oczywiście doskonałe pieczywo, oliwa z oliwek. Albanian oliw. Albańska oczywiście, oliwa z oliwek. Lekko zaczniemy ucztę. Ja teraz oczywiście wszystkiego sobie nie nałożę. Tutaj po prostu nie będę robił live'a z jedzenia, ale na pewno przemawia do mnie ten szaszłyk. Bo oni naprawdę potrafią te mięska grillowane i powiedziemy, to jest wołowina. Ja uwielbiam takie jedzenie, bo to mięso się po prostu rozpływa w ustach. It's so juicy. Yeah. Really tasty. For the meats in this place, you can find it the best cooker here in our place, and it's cooked the best. Yeah, I can believe But it. you know, we meet in Albania in the food, and now you're coming again in Macedonia. The same we meet in the food. You love the food. Yeah, especially tasty food. Okay. Smacznego. Dziękuję. Okej, teraz na rusznik idzie polędwica. Ona nie jest aż tak soczysta, ale to jest polędwica, to jest troszkę inne mięso. Ale jest fajnie zrobione, to nie jest jakaś podeszła. Super, przegryziłem warzywkiem. Tak, grillowane papryki potrafią jeszcze lepiej niż ja robię na grillu. Dobra, jeszcze na koniec kotlet cielęcy. I już nie przynudzamy. Oczywiście znajdujemy się w restauracji Brioli. Inewkę znajdziecie do tego na blogu jak zawsze. Także odwiedzając Macedonię możecie przyjechać do tego miejsca i spróbować. Kotlet cielęcy. No też jest świetne przygotowanie. No inny smak, no inna poezja. Także my się oddajemy uczcie, jakbyśmy to w ogóle przeżywali 3 Ramadan. Bo jemy dopiero
mocno po zmroku, ale teraz się najemy. Patrząc po zawartości naszych talerzy, moglibyście pomyśleć, że jesteśmy na obiedzie, a słuchajcie, nie, jesteśmy na śniadaniu i zaczynamy dzień od zupy. W niektórych regionach Macedonii Północnej to jest całkiem normalne, że zupę je się na śniadanie albo takie późne śniadanie. Taką najbardziej popularną zupą jest pacza. Jest to wywar barani albo wołowy, taki bardzo energetyczny, zwłaszcza jedzony w takie chłodniejsze dni. Wywodzi się z takich tradycji pasterskich. Natomiast ma on również amatorów wśród imprezowiczów. Tak jak u nas po imprezie idzie się na kebaba, tak tutaj imprezowicze jedzą taki wywar jak u nas rosół, tylko że on jest zdecydowanie bardziej gęsty. A co my mamy tutaj? Jeśli chodzi o Tetowo, to 95% mieszkańców Tetowa to są Albańczycy. Jest to największe zgromadzenie takiej mniejszości albańskiej w Macedonii. I tutaj z kolei je się czorbę. Czorbę, która przywędrowała na te tereny i na tereny Albanii, tak samo z Turcji, wtedy kiedy te tereny były pod panowaniem osmańskim, no to stąd wzięły się te tradycje, które zostały do dzisiaj. Jak zobaczycie sobie, to nie jest taki rosół, jak my mamy, czy takie zupy, które są takie bardzo rzadkie. Tu jest naprawdę konkret, to jest bardzo, bardzo pożywne. Ja mam wersję rybną, więc zobaczcie, ile tutaj tej ryby jest. Dodatkowo jest pieczywko, jest cytrynka, a Michał ma wersję z wołowiną, więc też możecie zobaczyć. Gęste, dużo mięsa, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo pożywne. Ja już zdążyłam spróbować mojej. Bardzo ciepła. Przepyszna. Przepyszna. I gdzie jesteśmy? Jesteśmy w restauracji Bokata, którą polecił nam oczywiście Armin. My zawsze słuchamy miejscowych. Jeśli oni coś polecają i mówią, że tam trzeba zjeść, to nie mogą się mylić. Najbardziej charakterystycznym budynkiem w całym miasteczku Tetovo jest Szarena Dżamija, czyli kolorowy meczet albo malowany meczet. Jeśli chodzi o datę jego powstania, to źródła historyczne podają dwie daty. Nie jest to do końca pewne. Jedna mówi o końcu XV wieku, druga o połowie XVI wieku. Natomiast to, co widzimy dzisiaj, to podobno efekt przebudowy w XIX wieku. I jeśli chodzi o ten budynek, jest on naprawdę, naprawdę przepiękny. Z daleka w ogóle wydaje się, jakby stał tutaj meczet zbudowany z kart. Cały pokryty jest freskami. W środku także zdobią go przepięknie malowane ornamenty, takie właśnie roślinne motywy, ziołowe. I on cały czas funkcjonuje jako budynek sakralny. Muzułmanie modlą się tutaj 5 razy dziennie, więc jeśli będziecie go zwiedzać, można, to pamiętajcie o zachowaniu pewnych zasad. Ściągamy buty, kiedy wchodzimy na dywan. Możecie wejść do środka. Jeśli chodzi o kobiety, to muszą mieć zasłonięte włosy, tak jak ja teraz. I w dobrym tonie będzie zostawienie jakiegoś datku w środku w specjalnej skrzyneczce. Razem tutaj z kolejnym lokalsem miejscowym opowiem Wam historię miejsca, które znajduje się 12 km od Tetowa. Tutaj chcesz mi pomagać, co? No to pomagaj. 12 km od Tetowa w miejscowości Leszok jest monastyr o tej samej nazwie, monastyr Leszok, który jest pod wezwaniem świętego Anastazego. I ma on dość ciekawą historię, dlatego, bo cerkiew i klasztor powstały prawdopodobnie w średniowieczu, a jego budowa została sfinansowana przez cara bułgarskiego Piotra I. Potem nie ma zbyt wiele informacji na temat dalszego funkcjonowania. Wiadomo tylko tyle, że w kolejnych wiekach klasztor bardzo mocno podupadł. Prawdopodobnie było to przez prześladowania mniejszości prawosławnej słowiańskiej przez Turków. Natomiast w XIX wieku jeden z mnichów, Cyryl, uzyskał zgodę na to, żeby odnowić to miejsce i z powrotem sprowadzić tutaj mnichów. I wtedy to miejsce stało się bardzo ważnym ośrodkiem takiej kultury prawosławnej, aż do 2001 roku, kiedy to miejsce zostało zniszczone przez albańskich ekstremistów. A było to częścią takiego szerszego konfliktu między Macedończykami a Albańczykami, które zakończyło się podpisaniem porozumienia w Ochrydzie, które dawało właśnie mniejszości albańskiej tutaj więcej praw. A miejsce to przy pomocy Unii Europejskiej w 2007 roku zostało odnowione. No i dzisiaj jest naprawdę przepiękne w otoczeniu gór. Mała świątynia, ale myślę, że warto tutaj
przyjechać i go zobaczyć. Mogłoby się wydawać, że Tetowo to taka Albania w Macedonii, bo faktycznie Albańczyków mieszka tutaj zdecydowana większość. Nawet jak wjeżdżacie do miasta, to będą was witać flagi albańskie, które są rozwieszone przy latarniach. No ale nie jest tak, że mieszkają tutaj tylko Albańczycy. Mieszkają tutaj także oczywiście Macedończycy i oni są prawosławni. No i jesteśmy teraz w kościele, w cerkwi świętego Cyryla i Metodego. To jest właśnie taka prawosławna cerkiew, jedna z największych tutaj w okolicy. Jesteśmy w Tetowie w bardzo specyficznym czasie, dlatego bo trwa Ramadan, czyli czas, w którym muzułmanie poszczą. I zostaliśmy zaproszeni do sąsiedniej wioski, która nazywa się Pirog, na specjalny posiłek, który przerywa post. Jest to iftar. Jest to posiłek dla całej społeczności. Armin zaprosił nas tutaj, zostaliśmy bardzo miło i ciepło przyjęci. Pierwotnie ta kolacja, chyba tak to trzeba powiedzieć, bo posiłek jest po zmroku, miała być pod gołym niebem, miała przyjść cała wioska, natomiast z racji tego, że pogoda trochę nie dopisała i pada deszcz, to została podzielona na dwie części, więc najpierw będzie jadła pierwsza część, potem druga. Jest tutaj około 200 osób naraz i po tym czasie, jak skończymy, przyjdzie następnie 200 osób. Jest cała społeczność z tej wioski, ale są tylko mężczyźni, więc ja czuję się tutaj troszeczkę nieswojo, ale zostałam zaproszona jako specjalny gość, więc oczywiście nie mogłam odmówić. Poza tym myślę, że to jest naprawdę fajne doświadczenie. Ta kultura jest inna od nas, ale to jest niesamowite, że ludzie się spotykają na wspólny posiłek, jedzą razem. Fundatorem tego posiłku jest jakaś para, która nie chce, żeby wiadomo było, kto to jest. Robią to w takim geście i po prostu nie chcę, żeby było wiadomo, kto jest jakby sponsorem tego wydarzenia, ale jest to właśnie na rzecz takiej społeczności lokalnej, więc myślę, że to jest niesamowite. I to jest też taki czas, kiedy różne rodziny w mieście, sąsiedzi zapraszają się też do siebie na iftar, czyli właśnie ten wieczorny posiłek przerywający post i świętują razem. Także tylko mężczyźni jedzą ten posiłek, oprócz mężczyzn są także dzieci, ale dziwne, bo są sami chłopcy. Muszę zaraz zapytać, gdzie są kobiety, mam nadzieję, że nie siedzą w domach. Wyobraźcie sobie, że ten posiłek był przygotowany dla 700 osób, więc cała społeczność tej miejscowości mogła uczestniczyć w tym, chyba można powiedzieć, świętowaniu, bo jednak było to dość odświętne. Zaczęło się po zachodzie słońca, kiedy muezzin dał znak, że słońce zaszło i można zacząć jeść. I powiem wam, naprawdę jest to niesamowite doświadczenie. Dlaczego ja mogłam uczestniczyć w tym razem z Michałem? Zostaliśmy zaproszeni jako goście, ale tak jak mówiłam wcześniej, kobiet tutaj nie było. To oczywiście nie znaczy, że one nie jedzą, one jedzą, ale w osobnych pomieszczeniach. Zgodnie z taką tradycją muzułmańską, kobieta może być w towarzystwie, w gronie mężczyzn tylko wtedy, kiedy towarzyszy jej mąż, ojciec albo brat. Więc ja zostałam właśnie zaproszona tutaj z Michałem jako gość, dlatego mogłam też uczestniczyć w tym wydarzeniu. Kochamy Bałkany, to fakt, ale żeby nie było, że jest tak kolorowo, to są 3 rzeczy, które doprowadzają nas tutaj do szewskiej pasji. Po pierwsze, śmieci. Oni po prostu śmiecą, wyrzucają śmieci, no tak naprawdę bez większego zastanowienia gdzie, mimo tego, że oczywiście są kosze na śmieci, no to są na przykład takie dzikie wysypiska śmieci jak tutaj. To jest bardzo blisko centrum handlowego, więc kawałek dalej jest centrum handlowe, które jest w miarę nowoczesne, a tutaj mamy po prostu takie wysypisko śmieci. Druga rzecz to palenie w knajpach. W Macedonii pali się po prostu w zamkniętych pomieszczeniach, więc jeśli wychodzicie z restauracji, no to po prostu śmierdzicie tymi fajkami, tym dymem papierosowym. No i czasami jakby posiłek w takim miejscu też nie należy do najprzyjemniejszych. O ile jest ładna pogoda i możecie usiąść na zewnątrz, no to spoko, ale w środku no czasem jest naprawdę aż siwo. I trzecia rzecz na Bałkanach, która nas zawsze będzie bolała, to bezdomne psy. Tutaj po prostu nikt tymi psami się za bardzo nie przejmuje, no i to jest naprawdę, naprawdę przykre.
Kolejne ważne miejsce duchowe w Tetowie, a zarazem bardzo, bardzo wyjątkowe, to Arabati Baba Tecze, czyli klasztor Bektaszytów, sufickiego odmianu islamu, który łączy w sobie tradycję islamu, ale też chrześcijaństwa i takiej filozofii humanistycznej. Trochę o Bektaszytach opowiadałam Wam w Beracie, natomiast w Albanii, w Tiranie jest największe centrum bektaszyckie na całym świecie. Byliśmy też we Wlorze, na wzgórzu Kuzumbaby, to też jest miejsce związane z Bektaszytami, o czym możecie zobaczyć w naszym filmie z Wlory. Natomiast teraz jesteśmy w takim klasztorze, który został rozbudowany w XVIII wieku. I jest naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowym miejscem tutaj. Mieliśmy okazję porozmawiać z jednym z derwiszów, który tutaj mieszka i nam trochę opowiedział o tym miejscu. Nie zgodził się na to, żeby przeprowadzić z nim wywiad. Nie chce być w wideo, ale i tak dowiedzieliśmy się tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zwłaszcza, że tak jak w Albanii Bektaszyci można powiedzieć, że mają bardzo łatwo. Tam ta tolerancja religijna jest bardzo duża. To jest jakby naturalne, że chrześcijanie, prawosławni, muzułmanie czy Bektaszyci żyją razem w bardzo dużej tolerancji. Tak podobno tutaj w Macedonii nie jest to takie łatwe. I nawet część muzułmanów generalnie uważa, że to miejsce powinno wrócić jakby do muzułmanów, chociaż jakby nigdy nie było muzułmańskie, zawsze było bektaszyckie, gdyż bektaszyci traktowani są trochę jak sekta, można tak powiedzieć. Natomiast jeszcze taka ciekawostka, jak zostać bektaszytą. Otóż słuchajcie, nie jest to takie proste, tak jak w innej religii, że po prostu decydujesz się o przejściu, nie wiem, na islam czy na chrzest i po prostu zaczynasz tą wiarę praktykować. Żeby zostać bektaszytą, oni są poddawani takiej próbie, która trwa aż 1001 dzień i są obserwowani, czy faktycznie jest to taka decyzja z serca, czy są to dobrzy ludzie, czy nie robią nic złego i dopiero wtedy są przyjmowani jakby w poczet bektaszytów. To, co jeszcze mogę Wam powiedzieć, to bektaszyci zrównują kobiety z mężczyznami. Tutaj właśnie derwisz mówił, że ja jestem jego siostrą, on jest moim bratem i wszyscy jesteśmy równi wobec Boga. Taka ciekawostka to nagrobki muzułmanów, zwłaszcza tych związanych z bektaszytami, często mają właśnie taki kształt kolumny, która jest zakończona turbanem. Miała symbolizować łączność właśnie ziemi z życiem pozagrobowym. Bektaszyci trochę w ogóle zupełnie inaczej postrzegają życie pozagrobowe. Dla nich jest to po prostu wspinaczka ku oświeceniu, a zakończenie turbanem, czym bardziej ozdobny turban, tym oznaczało to wyższą pozycję w hierarchii duchownej. Miejsce to jest także celem pielgrzymek bektaszytów z okolicy i w ramach tego kompleksu jest meczet, biblioteka, mauzoleum i pokoje derwiszy. Na terenie tego kompleksu, tak jak powiedziałam, jest meczet, ale wyobraźcie sobie, że ten meczet na tę chwilę nie jest bektaszycki, dlatego bo na tle takich konfliktów wiary został on zaanektowany, jest okupowany przez muzułmanów z Macedonii, którzy przychodzą tutaj się modlić, więc te modlitwy, które tutaj słychać i te osoby, które tutaj przychodzą, one nie są bektaszytami, tylko są po prostu muzułmanami. Zmorą macedońskich autostrad są punkty poboru opłat, tak jak czasem u nas się zdarzają. Tak tutaj są co chwilę i się płaci jakieś takie drobne kwoty, tam 30-40 dinarów za jakiś tam odcinek. No i to jest co parę kilometrów się zdarza. Dziękuję. I co jest najgorsze ze wszystkim, dostajesz taki kwitek. No i niestety, co robią kierowcy? Robią tak, syru przez okno. Po prostu tutaj na tym pasie środkowym, zaraz za bramkami jest po prostu tak nafajdane tych paragonów, że to po prostu głowa mała. No po prostu no, tak nas pienia, to śmiecenie. Takie no niedbanie, mają genialną po prostu naturę i po prostu to nie dbają. No to jest masakrycznie wkurzające. No i jeszcze ta pogoda dzisiaj. Ale generalnie i tak jest. W drodze powrotnej z Tetowa na lotnisko wpadamy do Skopje na kilka godzin i odwiedzamy na początek, na obiad restaurację, którą już tutaj poznaliśmy w zeszłym roku. Soul Kitchen w samym centrum Skopje, przy rzece Vardar. Rewelacyjna, bardzo elegancka knajpa z świetnym jedzeniem i naprawdę przystępnymi cenami. Macedonia jest tania pod względem jedzenia. Poprzednio jadłem tutaj tawcze grawcze, Kasia jadła zupę z kurczaka, możecie to zobaczyć w naszym filmie ze Skopje z zeszłego roku. Tym razem bierzemy na warsztat inne potrawy, również macedońskie. Zaczniemy od potrawy Kasi. Kasia wzięła duszony mięsień wołowy
Nie wiem dokładnie z jakiej części wołowiny to jest zrobione. W każdym razie to ciasto jest bardzo długo duszone w sosie grzybowym, żeby było mięciutkie i takie rozpadające się. Także gdzieś tutaj zagrzebie. I tu jest sporo sosu i wszystko takie jest fajnie podane w takim cieście, w takim talerzu zrobionym z ciasta, żeby to fajnie wyglądało. Później będzie można sobie ten sosik tym ciastem wyciągnąć. Bardzo dobre. Faktycznie mięso się rozpływa w ustach. Delikatnie grzybowy i mocno wołowy smak tego sosu. Ja poszedłem w klasykę gatunku, jeżeli chodzi o bałkany, czyli kebaby. Takie malutkie, mielone kotleciki grillowane, podane typowo po macedońsku, czyli z czerwoną cebulą, frytkami, no i oczywiście ajwarem. No, tego nie może zabraknąć. Ajwar na Bałkanach totalnie musi być. No. Tak, ten miks przykrap bałkański, no to jest bardzo charakterystyczne. Tak, suwlaki w Chorwacji na przykład, tylko te suwlaki są bardziej takie aromatyczne, ale bardzo fajne to mięsko. Jeżeli już oceny, przepraszam. Zadanie kaszy kosztuje 550 denarów, moje 360. Więc naprawdę to są śmieszne pieniądze za takie jedzenie w eleganckim lokalu w samym centrum stolicy państwa. Więc po raz kolejny polecamy tą restaurację, bo jest warta tego, żeby tu przyjść i naprawdę dobrze zjeść macedońską kuchnię. Voilà. Wprawdzie jesteśmy już w Skopie, ale przechodząc koło pomnika, bo tutaj w Skopie jest naprawdę cała masa przeróżnych pomników. Zresztą zobaczcie sobie nasz film ze Skopie, to będziecie wiedzieli, o czym mówię. Przechodząc obok pomnika żebraka, przypomniało mi się, żeby wam powiedzieć, że jałmużna jest w ogóle bardzo ważna też dla muzułmanów, zwłaszcza podczas Ramadanu. I można powiedzieć, że osoby, które żebrają na ulicach, w tym czasie mają prawdziwe żniwa. W Tetowie widzieliśmy, że ludzie zostawiają im naprawdę dużo pieniędzy, ale to jest właśnie bardzo ważne dla muzułmanów. Modlitwa 5 razy dziennie, jałmużna i post. Właśnie w Skopie T-Mobile wskoczyło u nas na rankingu, jeśli chodzi o wszystkie sieci na Bałkanach, jeśli chodzi o sieci komórkowe. Dlaczego? Nieraz już mówiliśmy wam w naszych filmach z Bałkanów, że tutaj niespecjalnie ludzie przejmują się problemem bezdomności psów. Po prostu psy bezdomne są trochę wpisane w taki obrazek na Bałkanach. Mało kto je dokarmia, chociaż oczywiście zdarzają się lokalsi, którzy dokarmiają te psy i się nimi zajmują i troszczą, ale nie jest to zbyt taki popularny obrazek. A tutaj w Skopie jest Buda przed salonem T-Mobile. Jest piesek, który ma swój kocyk, swoją miskę. Widać, że czuje się tu bezpiecznie. Piesek ma chyba na imię Medo, bo nawet na budzie różowej, jak to w T-Mobile jest, ma swoje imię. Więc zajmują się chyba tym psiakiem. Widać, że go chyba zaadoptowali, chociaż on jest wolny, może sobie chodzić oczywiście gdzie chce, ale ma tutaj swoje miejsce, więc no... Thank you. Thank you. Wyciskany sok z granatów za 200 denarów. 200 denarów to jest jakieś 13 zł, a sok z pomarańczy kosztuje 100 denarów, czyli 6,40, coś takiego. 6 zł za sok z pomarańczy wyciskany. Skopie dzisiaj jest w ogóle zalane, odkąd tu przyjechaliśmy, przez Walijczyków. Oczywiście temperatura 16 stopni plus padający deszcz, to dla Walijczyków istne lato, więc rzadko którego można spotkać w ogóle w jakiejś bluzie, nie mówiąc o kurtce. Jedynie krótkie spodenki, krótkie rękawki, po prostu balują wszędzie jak się patrzy. Jak to brytole, no to nie ma co ukrywać. No i właśnie byliśmy na chwilę w pubie, Irish pubie, no to rozpiździel jest, a godzina 17 z groszem, no będzie grubo. Oni tu jutro grają mecz właśnie z Macedonią na miejscu, więc niektóre bary raczej będą miały obrót życia.